Zapraszamy na wspólną podróż po śródziemnomorskich wyspach Malta i Gozo. Dziś odwiedzimy historyczną stolicę Malty, miasto Mdina. Mdina, dawna stolica Malty i forteca, zawsze przyciągała uwagę turystów ze względu na swoją bogatą historię i piękno. Miała wiele nazw: Melite, Città Vecchia, Città Notabile, ale obecnie jest znana jako miasto ciszy. Znajduje się w centralnej części Malty, na wzgórzu, z którego roztacza się widok na znaczną część wyspy. Początki osadnictwa w miejscu dzisiejszej Mdiny datuje się na IV wiek przed naszą erą, a jego rozkwit nastał za czasów fenickich i rzymskich. To Fenicjanie utworzyli w tym miejscu warowny gród na przełomie VIII i VII wieku przed Chrystusem. Za czasów rzymskich urzędował tu gubernator zarządzający wyspą. W 870 roku naszej ery miasto zostało zdobyte przez Saracenów. To pod ich panowaniem Mdina uzyskała swoją obecną nazwę oraz fortyfikacje w postaci murów obronnych z bramami, a także fosy. W kolejnych stuleciach miasto oblegali z różnym skutkiem, między innymi Bizantyjczycy, Normanowie i Hafsydzi. W 1530 roku klucze do miasta, w tym przypadku na drodze pokojowej, odebrał wielki mistrz zakonu Joannitów. Mdina była ważną bazą zakonu podczas wojny z Ottomanami, którzy próbowali bezskutecznie zdobyć twierdzę. Stacjonowały tu wówczas oddziały kawalerii, które dotkliwie nękały wojska najeźdźcy swoimi atakami. Konie można w Mdinie oglądać również w czasach współczesnych, aczkolwiek nie służą już działaniom militarnym, a ciągną dorożki pełne turystów zwiedzających miasto. Mdina doznała poważnych zniszczeń w trakcie trzęsienia ziemi w roku 1693. Po tej katastrofie miasto zostało odbudowane. Powstała wówczas katedra świętego Pawła, który jest postacią szczególną w historii Malty. Apostoł miał przebywać w tym miejscu w trakcie swojego wygnania. Współczesna Mdina to miasto często odwiedzane przez turystów. Jej zachowany do dziś średniowieczny charakter jest unikalny w skali świata. Zdecydowanie polecamy spacer wąskimi uliczkami miasta. Żegnając się z historyczną stolicą, Mdiną, i z Wami, już dziś zapraszamy na kolejny odcinek z podróży przez Maltę i Gozo. Do zobaczenia!